Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy jedyny, niepowtarzalny, kolorowy sweter i choć tutaj go w całości nie widać, to oczywiście w trakcie będę go pokazywała na zdjęciach, więc co? Zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc potrzebujemy szydełko, ja będę używała szydełko 5 mm, a sweter powstanie z wyjątkowej włóczki, bo tą włóczką jest, zobaczcie, normalnie jak Ara. To włóczka Yarn Arn Bouquet. Ja mam akurat tutaj kolor 725, czyli połączenie niebieskiego, zielonego, żółtego, pomarańczowego oraz czerwonego. Więc ten sweter będzie jak taka papuga Ara. Ile? Ja mam przygotowane na ten moment 2 bukiety. One mają po 500 metrów. 500 metrów 250 gram. I do tego mam bukiet czerwony, taki jak zakończenie, oraz niebieski, choć niestety nie taki sam jak początkowy niebieski. Nie mogłam po prostu takiego znaleźć nigdzie. Nie wiem, czy producent w ogóle zaproponował taki kolor, więc mam dopasowany jak najbardziej. Te bukiety to Unicolor. One też są 100% bawełna, ale mają już tylko 200 gram. Ile zużyję? To się okaże. Tutaj właśnie pokazuję, ile zużyłam. Na pewno zużyję po jednym bukiecie na każdą stronę swetra. Na początku mam w planach podzielić te bukiety na pół, czyli po 100 gram. Ale tak jak mówię, tu jest napisane dokładnie, ile użyłam, żeby to było jasne, bo możliwe, że użyję po 2 takie, czyli jeden na sam początek, jeden na sam koniec, a możliwe, że zużyję po połowie. Więc to się okaże. Zobaczycie, że w trakcie nagrywania, w trakcie tego tutorialu na pewno przede wszystkim zmienią mi się paznokcie. Dlaczego? Ponieważ tworzenie tego swetra zajmie mi sporo czasu. Nie wiem, czy to będzie miesiąc, czy może i więcej. Dużo rzędów przed nami. Co jeszcze do tego jest nam potrzebne? Tak naprawdę tylko nożyczki i igła później do chowania nitek. Nie trzeba tutaj zbyt dużo liczyć, więc o tyle jest przyjemny ten sweter. No dobra, zaczynamy od niebieskiego bukietu, więc przejdźmy do początkowego Magic Ringa. Ok, zaczynamy Magic Ringiem, czyli hop, hop, trzymamy końcówkę tutaj pod palcami. Oczywiście cały tutorial jest w opisie oraz tutaj w odnośniku i zaczynamy. Cały sweter jest zrobiony słupkami, więc także Magic Ring musi być zrobiony słupkami. Przeciągamy i jeszcze 3 razy. 1, 2, 3. No o. I robimy słupek, czyli narzut pod 2 nitki, narzut, wyciągam, narzut przez 2 i narzut przez 2. Jeszcze jeden. Hop. I teraz po tych, można powiedzieć, 3 słupkach. Dlaczego mówię 3, mimo tego, że zrobiłam 2? Ponieważ łańcuszek początkowy będzie tutaj odgrywał rolę pierwszego słupka. Po tym 3. słupku robimy oczko łańcuszka i znowu robimy 3 słupki. Hop. Raz. Tutaj mi się coś rozdwaja. 2. I 3. Znowu oczko łańcuszka. I taką trójkę jeszcze robimy 4 razy, tak żeby łącznie takich trójek przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka było 6. Dlaczego? No bo od razu będziemy robić część swetra. Zobaczcie, że w trakcie jak będę składała, to będzie widać, że tu już jest połowa swetra. Dlatego musimy zacząć tutaj od takich trójek razy 6, czyli łącznie od 18 słupków, co 3 przedzielone oczkami łańcuszka. Wiem, że to takie dziwne, bo to taki trochę kwadrat babuni, ale nie z 4, tylko z 6, ale spokojnie, to wszystko ma sens, więc ja tutaj przerobię i zaraz do Was wracam.
Ok, oczywiście po ostatniej trójce też robimy oczko łańcuszka, ale zanim zaczniemy nowy rząd, bierzemy, ściągamy sobie mocno tutaj ten nasz magic ring i powstaje taki kształt, ni to kwadrat, ni to nie wiadomo co, no bo mamy tutaj raz, dwa, 3, 4, 5, 6 narożników. W jaki sposób łączymy? Patrzymy, gdzie mamy pierwszy prawdziwy słupek. Prawdziwy słupek jest tuż przy oczkach łańcuszka i tuż przed tym robimy hop i robimy oczko ścisłe. Czyli wbijam się, narzut, wyciągam i wyciągam, hop. I teraz zaczynamy nowy rząd. W jaki sposób? W najbliższą przestrzeń wkładamy szydełko, robimy narzut, wyciągamy, mamy dwie nitki, narzut przez 2 i oczko łańcuszka. I to jest nasz pierwszy udawany słupek. Takie słupki będziemy robić na początku każdego nowego rzędu. Dzięki temu nie będzie to wyglądało jak oczka łańcuszka i nie będzie się wyróżniało wśród pozostałych słupków, takich prawdziwych. Ok, mijam sobie tą moją pierwszą trójkę i robię słupek. Hop. I teraz w każdym z tych narożników, a mamy ich 6, będziemy robić 3 słupki, jedno oczko łańcuszka i 3 słupki. Czyli tak, mam pierwszy, teraz robię drugi, hop, trzeci, hop, oczko łańcuszka i znowu w tej samej przestrzeni robię kolejne 3 słupki. Czyli tutaj ze względu na to, że to jest 100% bawełna, to ona może mi się tutaj niestety rozdzielać troszkę, ale sobie poradzi. To tylko na samym początku, później już będzie dobrze. Raz, 2 i 3. Hop. Wcisnęłam tutaj, mówię 3 słupki, oczko łańcuszka 3 słupki. I tak robię w każdej kolejnej przestrzeni, czyli znowu mijam 3 słupki, no bo wiem, że tu tam jest oczko łańcuszka i znowu robię 3 słupki, oczko łańcuszka i 3 słupki. Dzięki temu tworzę kolejny narożnik. Takich narożników będzie 6 i w końcu robótka przestanie być płaska, tylko sama naturalnie zacznie się zwijać, falować, ale my ją później ułożymy w konkretnym kształcie, tak? Zobaczcie, kolejne i tak kolejne, tutaj będzie kolejne, za 3 kolejne, tutaj będą kolejne i tutaj w tej ostatniej, tu gdzie zaczynaliśmy, już nie będzie 3, 1, 3, czyli 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki, tylko zrobimy 3 słupki, oczko łańcuszka i 2 słupki. Dlaczego 2? Ponieważ tutaj ten nasz początkowy jest naszym ostatnim słupkiem w rzędzie. Więc ja tutaj przerabiam wszystkie te przestrzenie i spotykamy się tutaj na końcu. Ok, tak jak mówiłam, zobaczcie, mam 3 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki. I teraz ten jest naszym jednocześnie pierwszym i ostatnim, można powiedzieć. Łączymy się oczkiem ścisłym. Znowu patrzymy, gdzie był pierwszy prawdziwy słupek i tuż przy nim mamy oczko, gdzie się wbijamy. Czyli wbijamy się, narzut, wyciągam, ściągam sobie i zobaczcie, już jest trójca, tak jak powinno być. Teraz znowu wchodzimy w najbliższą przestrzeń, więc znowu hop, hop i przez 2 oczko łańcuszka, tyle że teraz tutaj od razu dorabiamy 2 słupki. Dlaczego wtedy nie dorabialiśmy? No bo jakby cofaliśmy się do przestrzeni do tyłu, a teraz nasza przestrzeń była tuż koło naszego oczka ścisłego. Ok, mamy pierwszą trójkę i teraz tak, na narożnikach, czyli tu gdzie są 3, 1, 3, znowu w środku robimy 3, 1, 3, a tutaj powstają nam ścianki. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest ścianka i są tylko 3 słupki. Teraz przechodzę tutaj pomiędzy narożnik i robię 3 słupki, oczko, 3 słupki. Hop, trzeci słupek, oczko i znowu 3 słupki. Hop, drugi i trzeci. Mam narożnik zrobiony w narożniku. Teraz mamy tutaj ściankę, czyli robimy tylko 3 słupki. Raz, 2, 3. I znowu kolejne to jest znowu narożnik, czyli
znowu robię 3 słupki, oczko 3 słupki, tak działam do końca tego rzędu. W kolejnych rzędach będzie po prostu więcej tych ściankowych, tak? Narożników zostanie jak do tej pory 6, a będzie więcej tych takich pojedynczych trójek. Wiadomo, wtedy będzie, że rosną nam ścianeczki. I teraz ja Was zostawiam i spotykamy się, jak będziemy mieli już odpowiednią wielkość części naszego swetra, bo każdy kolejny rząd rozpoczynamy tak samo, czyli robiąc oszukany słupek, w zależności czy idziemy do tyłu, czy do przodu, to albo zostawiamy go i dorabiamy do niego 2 kolejne, jak skończymy rząd, albo tak jak w tym przypadku, on był naszym pierwszym, zrobiłam od razu 2 i jak będę się cofała, to tutaj tak jak zawsze przed pierwszym normalnym słupkiem mam oczko, do którego będę robiła oczko ścisłe, żeby zacząć kolejny rząd. Ile tych rzędów? Tyle, ile chcecie tak naprawdę. Ja już mam zrobioną pierwszą część i tam powstają mi 23 rzędy, zanim zacznę robić konkretnie rękaw, więc zobaczcie, jest raz, 2, 3, łącznie 23, pamiętając, że każdy kolejny rząd jest coraz dłuższy, coraz dłużej się go robi, więc zobaczycie, ile to jest w tym frajdy. I teraz tak, zobaczcie, ona się niby wydaje płaska, ale tak naprawdę już jak złożymy sobie tak, żeby narożniki wystawały, to już pojawia nam się taki kształt po złożeniu, zobaczcie, przód i rękaw. Musicie sobie to na razie wyobrazić. Po zakończeniu tego rzędu też już coraz bardziej to będzie widać, więc co? Ja jeszcze tutaj przeskoczę, żeby Wam pokazać, jak rozpocząć kolejny rząd, a później spotykamy się, jak już będziemy mieli jedną stronę swetra, najlepiej już 2 strony swetra. Wtedy pokażę Wam, jak zrobić rękaw, jak połączyć te części i jak wykończyć ten sweter, no i cieszyć się nim, nie? Więc tworzymy, ja robię 23 rzędy, żeby później dopiero rozpocząć rękaw, ściągacz, połączyć 2 części, ale na początku jeszcze przeskoczę, żeby pokazać Wam, jak zacząć kolejny rząd. Ok, jak widać, moja część już zaczyna falować, więc ja tutaj kończę ten rząd, kolejny zaczynam. Tak jak mówiłam, patrzę, gdzie jest pierwszy normalny słupek, wbijam się przy nim w oczko, robię oczko ścisłe, hop, hop, ściskam, robię pierwszy udawany słupek. Tym razem jest to ostatni, więc kolejne słupki robię już w kolejnej przestrzeni. No i co? Ja z Wami się spotykam na moim 23 rzędzie. Pytanie, skąd wiedzieć, że już jest ok? Nie patrzymy na długość rękawa, bo rękaw będziemy dorabiać dalej. Patrzymy na długość naszego swetra, czyli jak długi jest, czy on ma być do pępka, czy on ma być do bioder, czy on ma być do pasa. To jest długość, czyli długość swetra, nie długość rękawa. Tutaj sprawi, że będziemy wiedzieć, że to już jest ten moment, czyli co jakiś czas sobie sprawdzamy, przykładamy ten sweter do siebie i wtedy będzie wiadomo, że to już jest ten moment. Ja tutaj Wam pokazuję, jak mam skończone już te 23 rzędy i zaraz przeskoczę i będziemy łączyć, robić rękaw, więc tu u mnie jest taka długość, nie za długi, nie za krótki. Nie chciałam, żeby on był długi, a żeby miał fajne rękawy, więc tak sobie to wymyśliłam. Więc spotykamy się, jak już będą 2 części, albo jedna część na razie, jedna część swetra, tak żeby spokojnie nauczyć się, jak zrobić rękaw i wtedy pójdziemy dalej. Ok, 23 rzędy zrobione. Widać, jak ta włóczka pięknie przechodzi. Ona tutaj zmienia się po jednej nitce i tworzy nam się. Oczywiście pokazywałam już, ale pokażę jeszcze raz. Tutaj mamy zdjęcie, jak to wygląda przed zrobieniem rękawa. I teraz, w tym momencie właśnie, zaczynamy rękaw. Ja Wam tutaj jeszcze to zmierzę, zanim przejdę dalej, żebyście wiedzieli, ile u mnie jest tutaj tego boku. Oczywiście zarówno w taki sposób, jak i w taki sposób jest dokładnie tyle samo. I teraz mierzymy tutaj od boczku do boczku i wychodzi nam 50 cm. Po prostu równiutko
50 cm. Co jest ważne, ten sweter robimy na długość. Rękaw zaraz dorobimy, więc nie ma on aż takiego znaczenia. Wiadomo, że tutaj szerokość rękawa też nam się będzie zmieniała z każdym kolejnym rzędem. Więc przechodzimy i zaczynamy tutaj rękaw, czyli po stworzeniu sobie już tutaj, w momencie tutaj zamknięcia, robimy oczko ścisłe i ten rząd, gdzie jest zamknięta, ta ścianka dokładnie, bierzemy ją i składamy do tyłu, tak żeby prawa strona była na zewnątrz. Zobaczcie, składam sobie tutaj róg do rogu i już pozostała część składa mi się, no, idealnie, nie patrząc na to, że nitka mi się po prostu pociągnęła. O. Poza tym składa się idealnie, wszystkie tutaj już do siebie rogi pasują, kąty, ścianki, mamy to. I teraz, tu gdzie jest ta nitka, zaczyna nam się rękaw, dlatego tak ważne jest to, żeby ścianka z zakończeniem rzędu była właśnie z tej strony tutaj na dole, a nie tutaj, tak? Ona musi być z tej strony, żebyśmy mogli tutaj bezproblemowo zacząć rękaw. Ok, więc co jest ważne? Musimy sobie policzyć, ile wyszło nam tutaj takich potrójnych słupków. Tu mamy narożnik, więc od niego zaczynamy i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dlaczego to liczymy? Ponieważ w rzędzie na rękawie musi być dokładnie też 23. I co jest teraz ważne? Mamy przestrzenie pomiędzy, ale gdy policzymy sobie wszystkie przestrzenie, zaczynając od brzegu do brzegu, nie wyjdzie nam 23, wyjdzie nam 24. Dlatego w miejscu, gdzie będziemy mieli łączenie, czyli tu będziemy szli normalnie, tu zacznie nam się łączenie, zobaczycie, zrobimy ciut inaczej, po to, aby zachować tą samą liczbę właśnie tych potrójnych słupków. Zaczynamy normalnie, więc bez żadnego tutaj problemu zaczynamy, no, ostrości. My zaczynamy tak samo, czyli hop, hop i mamy pierwszy udawany słupek i teraz ja tutaj troszkę przyspieszę, zrobię słupki aż tutaj do tego brzegu, zanim przejdziemy do łączenia rękawa, tak żebyście wiedzieli. I od razu mówię, to robimy tylko w pierwszym rzędzie, gdy zaczynamy rękaw. Niezależnie czy jest to lewa czy prawa strona, zrobimy to dokładnie tak samo. Więc ja teraz przerabiam aż do brzegu. Ok, i teraz w tym narożniku, który już za chwilę nie będzie narożnikiem, robimy 2 słupki, oczywiście bez żadnych oczek dookoła, hop, i to jest jakby część, czyli tu mamy 3, a tu będziemy mieli 2 i kolejne 2 do połączenia będą tutaj, tak? Czyli teraz tu w kolejnym tym naszym już narożniku, czyli od drugiej strony, żeby połączyć tutaj rękaw, znowu robimy 2 słupki i to w następnym rzędzie będziemy traktować jako jedność, tak? Czyli te 2 i te 2 to jest nasza jedyna tutaj, zobaczcie, to na razie jeszcze tego nie widać dokładnie, teraz jeszcze sobie tu przerobię kolejne 3, hop, 2 i 3. I jeszcze w tym rzędzie teraz tego nie widać, to się tak nie rzuca, bo tutaj nie mamy połączone, ale zobaczcie, tu są 3, te 4 są jako jedność i tu są 3. I teraz w kolejnym rzędzie zaraz Wam pokażę, że tu będziemy robić i tu będziemy robić. To, co tutaj jest pomiędzy, nie istnieje, tak? Czyli te 4 są jako jedność. Zobaczycie to w kolejnym rzędzie, będzie to widać. Oczywiście najbardziej
Będzie to widać, jak już połączymy sobie to, ale to dopiero na końcu, więc na razie się tym nie przejmujemy i robimy. Oczywiście dorabiamy tutaj rząd do tego normalnie miejsca, zaczynamy normalny. Ja oczywiście w kolejnym rzędzie jeszcze Wam pokażę, żeby tutaj się nie pomylić, a pozostałe rzędy już będziecie robić dalej tak samo. Ile ja rzędów będę robiła? Łącznie zrobię rzędów 13, ale to będą tylko te rzędy. Później jeszcze dojdzie odejmowanie i dojdzie ściągacz, więc ten rękaw nie będzie tylko miał długości tutaj 13 rzędów, a jeszcze dodatkowo dojdzie ściągacz. Dobra, ja tutaj dorabiam do końca rzędu i zaraz Wam pokażę, jak tutaj robimy to w kolejnym rzędzie, żeby tam nie powstało pomyłki żadnej, żeby nic się nam nie dodało. Ok, oczywiście rząd kończymy tak jak zawsze, czyli patrzymy, pierwszy prawdziwy słupek, wbijamy się, oczko ścisłe i robimy pierwszy udawany słupek, czyli pierwszy udawany, dorabiamy mu tym razem 2 słupki od razu prawdziwe i przerabiamy. Zaraz ja tutaj przeskoczę i pokażę właśnie to przy łączeniu. Oczywiście, jeżeli jest Wam tutaj niewygodnie i to Was tutaj, nie wiem, denerwuje, to można sobie tutaj połączyć jak najbardziej to znacznikiem. Dzięki temu to się nie będzie tak rozchodziło, a Wy będziecie mieli tutaj spokój duszy, jeśli można to tak powiedzieć. To i tak nie wygląda jeszcze tak, nawet po znaczniku, bo to będzie zupełnie tutaj złączone. Dobra, więc ja tutaj przeskakuję, zaraz Wam pokażę, no i będziemy dalej tworzyć rękaw. Ok, dochodzimy tutaj do tego miejsca łączenia naszego rękawa u góry i tak jak mówiłam, będzie tutaj, tu wbrew pozorom nie będzie, no może tak ułożę, żeby było bardziej widać. Wbrew pozorom to nie będzie, no ostaście, 1, 2, 3, tylko będzie 1, 2, zobaczcie. Robimy przed tym naszym łączeniem, tutaj przed tymi pierwszymi 2 słupkami, robimy normalnie 3 słupki, 1, 2 i 3. Ja to robię w powietrzu, więc jest mi mniej wygodnie. I kolejne 3 nie robimy tutaj, tylko robimy dopiero po tych drugich 2 słupkach, czyli już na kolejnej stronie, tak? Hop. I one się już tutaj ładniej za chwilę ułożą. 1, 2, 2 i 3. Zobaczcie, złączone. Ta dziura później nie będzie aż taka duża, ona się ładnie później ułoży. Ona tylko teraz w tym momencie się taka wydaje, bo się ciągnie wszystko. Później nie będzie tego w ogóle widać. Tu będzie połączone, tu będzie już dalej kolejny rząd. No, więc zobaczcie, newralgiczny moment zniknął. Już są normalne przestrzenie, czyli jest co 3, po 3, po 3, po 3. I ja robię 13 rzędów od momentu połączenia, czyli to jest już mój drugi rząd. Lecę drugi rząd, więc jeszcze 21 rzędów. Oczywiście jak zrobię, pokażę, sprawdzimy centymetrem, jak to wygląda i wtedy przejdziemy do odejmowania, zrobienia ściągacza, wykończenia jednej części, drugiej części. Ja już mam tą drugą część, już ona sobie leży i czeka na połączenie właśnie z tą i wtedy połączymy i skończymy sweter, więc robimy teraz rękaw. Spotykamy się na końcu, robimy oczywiście w zależności od tego, jaki chcemy długi, to taki robimy. Więc to nie jest powiedziane, że musi być tutaj 23. Jeżeli chcecie krótsze te rękawy, to robicie krótsze. Jeżeli chcecie dłuższe, to dłuższe. Tak? Tutaj jest dowolność. Ja po prostu pokazuję, jak to zrobić, więc ja robię jeszcze 13, w sensie, ja powiedziałam chyba 21 wcześniej, prawda? Nie. Mam drugi. Jak zrobię ten, to jeszcze 11, tak żeby było 13 rzędów samego rękawa, żeby tutaj nie pojawiło się żadne błędy. 23 było tutaj, teraz robimy 13, to jest bardzo ważne i tam się też spotykamy. Ok, gdy już mamy wydzierganą tą główną część rękawa, zobaczcie tu, a tu już jest właśnie ta główna część. Zaraz Wam tutaj zmierzę to w całości. Tu jest koniec. Tu jest to. No to mierzymy. Pamiętamy, że wcześniej było 50 cm, a teraz do końca jest
66 cm, ale to nie koniec rękawa. Teraz zaczynamy zwężać, żeby dojść do najwęższego miejsca i zrobić ściągacz. Więc kolejny rząd będzie się różnił w taki sposób, że zamiast 3 słupków w każdej z tych przestrzeni zrobimy po 2 słupki w każdej przestrzeni. Dzięki temu powolutku zaczniemy zmniejszać. Zobaczcie, hop. I po prostu zamiast 3 robimy po 2 i spotykamy się na końcu oczywiście tego rzędu. Ok, po tym rzędzie, gdzie robiliśmy po 2 słupki już zamiast 3, przechodzimy do rzędu odejmowania. I teraz tak, oczywiście tutaj normalnie łączymy się, hop, oczko ścisłe, mam nadzieję, że tutaj ostrość mi nie ucieka, oczko ścisłe i teraz tak, 2 oczka do góry i teraz tak, będziemy już przerabiać normalnie w oczkach, czyli już nie w przestrzeniach, a normalnie po kolei oczka. Więc w pierwszym oczku robimy zwykły słupek i w tym rzędzie będziemy odejmować co drugie oczko, czyli pierwszy zawsze będzie słupek, a drugie z trzecim oczkiem będziemy łączyć. Robimy narzut, wbijamy się w pierwsze oczko, wyciągamy, drugie oczko, narzut, wyciągamy i teraz narzut przez 3 i narzut przez 1. I mamy dzięki temu zrobiony słupek, który łączy nam 2 oczka. Mam nadzieję, że tutaj ostrość nie uciekła. Pokażę to oczywiście jeszcze raz, więc tak, jest w kolejnym oczku jest zwykły słupek, a kolejne 2 łączymy, czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, znowu wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 3 i narzut przez 1. Mamy połączone. I tak w kolejnych też robimy. Spotykamy się oczywiście na końcu rzędu, więc hop, hop, hop. Zobaczcie. I pięknie się odejmują słupeczki, łącząc się, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok. Zaczynamy ściągacz. I teraz tak, ściągacz, oczywiście jeszcze tutaj muszę zamknąć sobie ten rząd, czyli biorę oczko ścisłe, hop, hop i 2 oczka łańcuszka w górę i od tego rzędu zaczynamy ściągacz. Ja zrobię ściągacz z 7 rzędów i na czym on będzie polegał? Na nim będziemy robić tak zwane słupki reliefowe. Budowa takiego słupka jest prawie taka sama, jedyna różnica jest w chwytaniu, czyli nie będziemy się wbijać normalnie w oczka, czyli nie tak, a będziemy łapać słupek z poprzedniego rzędu, czyli hop i muszę go złapać. Pierwszy łapię od przodu jakby, a kolejny łapię od tyłu, czyli hop. Zobaczcie, obwijam się wokół tego słupka i budowa jest taka sama, czyli też jest narzut, wbicie, zobaczcie. I teraz jeden słupek jest z przodu, a drugi jest z tyłu, więc kolejny znowu łapię tak, żeby był z przodu, a następny łapię znowu tak, żeby był z tyłu. I o to właśnie chodzi. Na przemian robimy w taki sposób kolejne rzędy. Oczywiście zaraz ja Wam pokażę, jak robimy to w następnym rzędzie, ale chodzi o to, że te, co już są z przodu, no to kolejne rzędy też będą z przodu. I wtedy powstanie nam taki ładny ściągacz. Oczywiście możecie zrobić więcej rzędów ściągacza. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na tym etapie nadal Wam się wydaje, że Wasz rękaw jest za szeroki, to robicie jeszcze jeden rząd odejmowania. Czy będzie to co drugie, czy trzecie, czy co czwarte oczko, to już zależy, ile macie tutaj oczek i jak bardzo chcecie, żeby ten rękaw się tutaj zwęził, jak bardzo on tutaj będzie nam uciskał. Wiadomo, że w trakcie noszenia i po pierwszym praniu troszkę nam się to rozejdzie. Trzeba się z tym liczyć. Tutaj wtedy takim
rozwiązaniem są gumonici, które można sobie po prostu przepleść i one będą nam tutaj amortyzować ten ściągacz, żeby on po prostu nie rozszerzył się zbyt mocno, tylko żeby cały czas ściągał, jak to ściągacz. Więc ja tutaj teraz robię na przemian, zobaczcie, raz słupek z tyłu, raz słupek z przodu. Oczywiście za chwilę przejdę do następnego rzędu i Wam pokażę, jak w kolejnych rzędach postępować z tym, a później zrobimy połączenie, czyli tutaj połączymy to, obrobimy jeszcze dookoła i połączymy obydwie części tak, żeby mieć sweter w całości, więc przerabiamy tutaj reliefowe, raz tylne, raz przednie, no i zaraz Wam pokażę, jak to się robi w kolejnym rzędzie. Ok, zobaczcie, jak ten pierwszy rząd tutaj wygląda. To jeszcze nie, tego efektu jeszcze tutaj nie widać, dopiero będzie go widać właśnie po zrobieniu kolejnych rzędów, więc teraz tak, po skończeniu oczywiście standardowo robimy sobie oczko ścisłe, hop, hop, ściskamy 2 oczka w górę i zaczynamy. I teraz tu, gdzie jest słupek z przodu, robimy go tak samo do góry z przodu, a kolejny, jeżeli jest z tyłu, to też go robimy z tyłu. I tak właśnie chodzi o to, żeby budować w taki sam sposób. Zobaczcie, dzięki temu właśnie ściągacz będzie taki, raz będziemy z przodu włóczkę, raz z tyłu, będzie wyglądał jak taki rasowy ściągacz, więc tak jak trzeba. Ok, to jest mój drugi rząd, ja robię 7 takich rzędów, więc spotykamy się, jak zrobię 7, zobaczycie, że wtedy kształt tego ściągacza będzie taki jak trzeba. Zobaczycie, że on wtedy dopiero uzyska ten swój wygląd, bo po pierwszym rzędzie jeszcze tego po prostu nie widać, więc spotykamy się na końcu 7 rzędu ściągacza. Ok, zobaczcie, skończony i zobaczcie, jak inaczej on wygląda w porównaniu do tego, jak zaczynaliśmy. Teraz na samym końcu oczywiście łączymy rząd standardowo tak jak wcześniej, czyli oczkiem ścisłym, hop, hop, ściskam i kawałek dalej odcinam już nitkę. Hop. Teraz biorę, wyciągam tą nitkę w górę, a nitkę, która mi tutaj została, możemy sobie schować igiełką w środku. Zobaczcie, odwijam sobie i tu w środku mogę ją przepleść tutaj pomiędzy tymi słupkami reliefowymi, które były właśnie od środka. Oczywiście im dalej, tym lepiej. Ta nitka nie powinna sama tutaj wyjść, chyba że po prostu za malutko ją przeplączemy. Ja później to dalej jeszcze zrobię, hop, żeby była na całej długości ściągacza. Ok, co teraz? Teraz musimy złączyć górę naszego swetra, czyli tu. Tą nitką, która będzie do połączenia, później jeszcze obrobimy sobie te brzegi. Więc biorę sobie, tutaj oczywiście będziemy używać z powrotem szydełka, więc tak, biorę nitkę, którą przed chwilą odcięłam, no ostrości, o. I tworzę pętelkę początkową, hop, mamy. I teraz mam nadzieję, że to będzie dość dobrze widać. Ja to spróbuję po prostu sobie, o, może tak zrobię i przybliżę. Będzie najlepiej. Ok, mamy to. I teraz mamy tutaj brzeg. To jest nasz brzeg, nasza góra i będziemy to łączyć. Zaczynamy oczywiście od tego zakrętu tutaj, czyli to jest też moment, gdzie zaczynał nam się rękaw. Zdejmujemy, ja mam jeszcze tutaj znacznik. Zdejmuję sobie ten znacznik i zaczynam. I teraz tak. Ważne, żeby nitka robocza szła sobie pod spodem, czyli ona nie będzie widoczna na zewnątrz, tak? I teraz tak, wbijam się z jednej strony, nie ma to znaczenia, z której strony zacznę. Mogę najpierw zacząć na dole, a później dopiero, zobaczcie. I teraz tak, nie wbijam się w całe oczko, a wbijam się w tą tylną nitkę jakby, tak? I teraz to samo robię z tej strony. To jest tylna nitka, czyli ta, która jest od środka tutaj, tak? Zobaczcie, jak sobie bym odwróciła odwrotnie, no to będzie tylna, czyli ta górna, ale że jesteśmy do góry nogami, to jest to dolna, czyli 2 środkowe nitki. I teraz po wbiciu biorę narzut i przeciągam przez jedno oczko,
przez drugie oczko i oczywiście przez to, co było na szydełku. I znowu biorę. Hop, jedno oczko za tylną nitkę, drugie oczko za tylną nitkę, narzut, przeciągam, przeciągam, przeciągam. I tak łączę aż do końca tej ścianki, tak? To nie jest tak, że ja łączę tutaj już całość. Wyszło mi. Tylko łączę do końca tych ścianek, czyli tutaj do tego najbliższego zakrętu, tak? To jest tylko tyle. Zobaczcie. To będzie tylko tyle, czyli stąd dotąd i tu wtedy dopiero będziemy obrabiać, czyli spotykamy się na końcu, jak połączymy całą tą górę, bo to jest górna część, która będzie tutaj od góry na ramieniu. Łączymy jedną nitkę, drugą nitkę. Pamiętamy, żeby nitka robocza cały czas była pod spodem robótki. Hop. I spotykamy się i zaraz będziemy... To jest najbardziej mozolna część, ale od razu mówię, że tył swetra będzie dokładnie w taki sam sposób połączony. On jest bardzo ładny, robi się go troszkę dłużej, ale naprawdę wygląda bosko. Więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tej ścianki. Ok, po połączeniu, jak widać, pięknie to wygląda. I teraz uwaga. Obydwie części do tego momentu robimy dokładnie tak samo. Różnica zaczyna się dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy aktualnie. Hop, robię oczko ścisłe, tu sobie robię, mogę zrobić jedno oczko jeszcze i uwaga, to drugie oczko robimy w momencie, kiedy zaczynamy robić naszą prawą stronę, a gdy zaczynamy lewą stronę swetra, po prostu w tym momencie zaczynamy przerabiać półsłupkami, czyli normalnie od tego miejsca w każdym oczku lecą półsłupki. Zobaczcie. Hop. Dlaczego? Tutaj mam właśnie tą część skończoną, tą moją lewą i teraz zobaczcie. Hop, tu lecą półsłupki. Półsłupki, półsłupki. Na narożniku mamy słupki i tu już dalej lecą słupki. A tutaj, zobaczcie, tu też dochodzi słupkami. Więc różnica jest w zależności od tego, którą stronę robimy. Bo te półsłupki to jest przód, a te słupki to jest tył naszego swetra, więc wiadomo, że każda strona ma z innej strony ten tył, tak? Więc tutaj jest nasza lewa strona i lewa strona z przodu ma półsłupki, z tyłu ma słupki, a prawa strona swetra z przodu jakby tutaj będzie miała słupki, a z tyłu półsłupki. Wiadomo, że jak ułożę ją tak, no to tu są słupki, tu jest tył, a tu są półsłupki, tu jest przód. Więc zamiast tą stronę zaczynać półsłupkami, tą stronę zaczynam słupkami, tak? Czyli hop i zaczynam normalnie w tej przestrzeni, tak jakby miała wcześniej tutaj przestrzeń. Hop, trzeci i lecę. Lecę słupkami, mam nadzieję, że ostrość mi łapie. Gdzie zmieniam się w półsłupki? W momencie, kiedy wejdę na przednią część swetra, czyli tak. Tutaj zobaczcie, tą ściankę przerabiam słupkami. Tutaj jak zawsze oczko 3. Tutaj mamy dół swetra i gdy przychodzimy tu w górę, zaczynamy już. Zamiast słupków robimy półsłupki. Ja oczywiście za chwilę ten moment nagram, ale póki co jedziemy jedną stronę i drugą stronę i drugą część, drugą ściankę słupkami. Mówię, przy tej drugiej części jest odwrotnie. Pierwsza ścianka, pierwszy tutaj od rogu do rogu to są półsłupki przy tej pierwszej części. Oczywiście pokażę Wam, jak tutaj było przejście. Zobaczcie, idą półsłupki, no ostrości. Półsłupki, półsłupki, półsłupki i w tym momencie są 3 półsłupki, oczko i już po oczku są słupeczki, widzicie? I tu już wtedy do końca idą same słupki, aż dojdą właśnie do góry swetra i tu się połączą, ponieważ tą część później połączymy z tą częścią, dlatego tu muszą być z tyłu słupki, tak żeby nam po prostu powstały tutaj ładne
takie same plecy, czyli rząd słupków i rząd słupków. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ja tutaj oczywiście przerabiam. Za chwilę jak dojdę do półsłupków, to też to nagram, tak żeby wszystko tutaj było jasne. Ok, zobaczcie. To jest ten narożnik, w którym słupki zamienią nam się w półsłupki. I robimy go tak jak pozostałe narożniki, tyle że te drugie słupki już nie będą słupkami, tylko będą półsłupkami. Czyli pierwsze 3 robimy hop, 3 słupeczki, tak jak normalnie w takim narożniku. Potem robimy oczko łańcuszka i teraz po prostu zamiast słupków robimy półsłupki. Zobaczcie, pierwszy, drugi i trzeci. I teraz pozostałe już przerabiamy w oczkach i do końca rzędu już będą same półsłupki. To się za chwilę ładnie ułoży. Zobaczcie, i tu do końca, tutaj to jest to łączenie. O, dotąd idziemy półsłupkami, tu się spotykamy i za chwilę pokażę, jak połączyć sweter. No i chyba już będzie koniec. Ok, po już przerobieniu, ostrości. Po przerobieniu tego tymi półsłupkami, teraz czas na połączenie jednej i drugiej strony. Zobaczcie, to jest moja prawa strona, a tutaj mam lewą stronę, dokładnie w tym samym miejscu jest zakończona. Hop, biorę, przykładam i właśnie tą stroną, gdzie są słupki, łączę. To są plecy. W jaki sposób łączymy? Dokładnie w taki sam sposób, jak tutaj góra ramion, czyli bierzemy, patrzymy sobie na pierwsze oczko i hop, od środka pierwsze oczko i od środka pierwsze oczko tutaj z tej części. Musimy sobie to równo ułożyć, żeby nie było tutaj jakichś problemów na samym początku, więc patrzę sobie, o, tu jest początek i tu jest początek, więc to jest pierwsze oczko i w taki sam sposób jak wcześniej łączę to za pomocą, o tak będzie mi chyba wygodniej, w taki sposób, za pomocą właśnie tych oczek ścisłych, tak żeby nam to wyszło tutaj na zewnątrz. Wiadomo, że ten na samym początku teraz nie będzie najłatwiej, bo te oczka pierwsze są najmniej wygodne, ale bierzemy hop i zaczynamy łączyć w taki sam sposób, dokładnie tak samo jak rękawy, więc spotykamy się na końcu połączenia i wtedy zobaczymy, ile zostanie włóczki i może jeszcze coś dorobimy, więc łączymy, to są nasze plecki i spotykamy się po połączeniu właśnie tutaj tych pleców. Ok, plecy połączone i zobaczcie, tutaj w miejscu na samym końcu to nie jest dokładnie równe, ale i tak bierzemy, odcinamy, hop, i oczywiście tą nitkę, która jest tutaj od tej pętelki, jeszcze bierzemy, przekładamy sobie i dopiero ściągamy. I tą nitkę, tak jak w przypadku rękawów, możemy schować niteczką. I uwaga, ostatnia rzecz, jaką robimy, zobaczcie, tu już jest połączone wszystko, brzegi są połączone. Tutaj mamy nitkę jeszcze od drugiej części, bo ta nitka, która łączyła nam plecy, była od chyba prawej części, nie ma to znaczenia, ale tutaj jeszcze mamy nitkę od lewej części i tą nitką, uwaga, obrobimy wszystko to, co nie jest już połączone, czyli, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, czyli obrobimy przód i tył i wszystko polecimy dookoła, tak żeby zrobić jeden rząd. Dzięki temu tu nam się wszystko ładnie połączy, ostrości, i będzie ładnie wyglądało, więc bierzemy tą nitkę, jeżeli odcięliście, no to łączymy sobie ją tutaj za pomocą oczka ścisłego, hop, biorę i oczko łańcuszka i zaczynam i robię wszystko dookoła półsłupkami, czyli zobaczcie, przód, dół naszego swetra i lecąc, bo tutaj wszystko się łączy, zobaczcie, drugi przód i łączę, czyli cały to rząd tutaj powstaje, dzięki temu wyrównamy w tym miejscu
i wyrównamy tutaj na samym końcu, tu gdzie kończyliśmy połączenie pleców, to też zaraz się tutaj wyrówna, właśnie dzięki temu, że tutaj będziemy przerabiać półsłupkami. Więc przerabiamy półsłupkami całość swetra dookoła i tak naprawdę to już będzie wszystko, więc spotykamy się na końcu rzędu. Tutaj oczywiście przy tych łączeniach można sobie jakby dorobić oczka do półsłupków, tak żeby się po prostu wbić i ładnie, żeby to tutaj wyglądało. Zobaczcie, hop, hop, wszystkie te oczka, no widzicie, i tutaj już będzie ładnie, więc przerabiamy. Jak robimy tutaj jeszcze, o, tutaj na zakręcie możemy zrobić 3 półsłupki po prostu i one też nam zakręcą. Możemy zrobić także 2 półsłupki, oczko łańcuszka, 2 półsłupki, to już tutaj zależy od Was. Ważne, żeby tutaj nam zakręciło, a nie odginał nam się, bo jeżeli nie zrobimy, to po prostu ten róg nie będzie rogiem i będzie nam się tutaj zwijał, a to nie będzie wyglądało po prostu ładnie, więc przerabiamy dookoła. To jest, tak jak mówię, przód swetra i dół swetra i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, na samym końcu oczywiście, ja tu mam co prawda wyciągnięte, robimy oczko ścisłe, hop, czyli łączymy sobie tutaj z pierwszym oczkiem, które było. No tutaj powinno być, czyli hop, oczko ścisłe, odcinamy. I tak jak w przypadku pozostałych oczek ścisłych, po prostu wyciągamy je tutaj w górę, a tą nitkę możemy sobie pięknie już później schować w głąb swetra, tutaj, tak, żeby po prostu ta nitka nam nie przeszkadzała. I koniec! Mamy zrobiony sweter. Najgorsze jest to, że tutaj go nie będzie w całości widać, ale zobaczcie, pięknie przechodzą kolory. Ja to porównuję do papugi Ary, bo po prostu w taki sposób. Więc tu mieliśmy ciemny, tu była kolorowa włóczka i na końcu był jeszcze ten kawałek, czyli łącznie na każdą stronę zużyłam 700 metrów włóczki, ponieważ kolorowa to 500 metrów, granatowa tutaj podzielona na dwie części, czyli 100 i 100 i czerwona 100 i 100, czyli łącznie 700, czyli łącznie na cały sweter poszło prawie 1400 metrów włóczki. Więc jest fajnie, ciekawie. Nie należy do najlżejszych, ale jestem z niego bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się dziergało równie dobrze jak mi. Oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji, gdyby się okazało, że coś gdzieś jest niejasne. Jak nie komentarze, to social media, czyli Instagram, Facebook, a nawet TikTok. A na ten moment oczywiście będę wdzięczna za łapkę w górę, subskrypcję kanału oraz naciśnięcie dzwoneczka, bo tutaj regularnie pojawia się nowy tutorial. Jak nie tutorial, to poradnik, więc cały czas coś się dzieje. Będę wdzięczna, jeśli zrobicie swoje swetry. Pochwalcie się oczywiście, oznaczcie mnie na social mediach, czyli na Instagramie, na Facebooku, żebym mogła zobaczyć i udostępnić Wasze swetry na moim koncie. To co? Mam nadzieję, do następnego. Pa!